Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o niemieckich reakcjach na decyzję polskiego sądu w sprawie ekstradycji obywatela Ukrainy podejrzewanego o to, że to on wysadził gazociąg Nord Stream. O reakcjach, ale też o samym procesie, który toczył się w Niemczech. Za chwilę połączę się z moim gościem, ale najpierw bardzo chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty na Patronite. To jest niezwykle ważne i bardzo Wam za to dziękuję, bo dzięki Wam mogę utrzymać ten program. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil na patronite.pl. Link znajdziecie pod nagraniem. Tyle zapowiedzi, zaczynamy nagranie. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Krzysztof Rak, znany znawca spraw niemieckich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Autor wielu artykułów i książek. Krzysztofie, spróbujmy najpierw opowiedzieć o tym, jakie reakcje w Niemczech wywołała decyzja polskiego sędziego. Dotycząca oczywiście ekstradycji obywatela Ukrainy podejrzewanego o podłożenie ładunków wybuchowych pod gazociąg Nord Stream 1 i 2. No, musimy powiedzieć, że nagrywamy ten program zaraz po decyzji polskiego sądu, tak więc jeszcze pełnej skali tych reakcji nie znamy, ale mamy już pierwsze reakcje oficjalne i reakcje, czyli rządowe, i reakcje polityczne. No i one, można powiedzieć, wstępnie one są spokojnie, szczególnie spokojne są te reakcje rządowe, bo minister spraw zagranicznych Wadephul no de facto przyjął do wiadomości, możemy tak powiedzieć, tę decyzję polskiego sądu, no bo uznał, że to jest że Polska jest krajem, w którym sprawiedliwość, tak? Czy sądy są niezależne? No i to jest decyzja niezależnego sądu, którego politycy nie powinni kwestionować. Tak więc tę decyzję można uznać za spokojną, choć wydawać by się mogło, jakbyśmy obserwowali przed samą decyzją nastroje komentariatu niemieckiego, to wydawałoby się, że te nastroje mogły być bardziej, czy te reakcje mogły być ostrzejsze, bo w niektórych komentarzach sugerowano, że Niemcy mogą zrozumieć decyzję sądu na nie, czyli brak ekstradycji, no jako rodzaj wspierania międzynarodowego terroryzmu. Takie sugestie pojawiły się na przykład w komentarzu opublikowanego 2-3 dni przed ogłoszeniem przez sąd wyroku przez Wolfganga Münchausa, słynnego autora książki Kaput. I tego typu sugestie były. Ale ja mam wrażenie, że te w miarę spokojne decyzje oficjalne wypływające z rządu niemieckiego spowodowane były tym, że bardzo krytycznie do tej decyzji odniosła się AfD. Zresztą politycy AfD zapowiadali, że jeśli sąd nie wyda Wołodymira Rzet, no to pogorszy to stosunki dwustronne, bo jak wiadomo, AfD-owcy są zwolennikami natychmiastowego wręcz uruchomienia Nord Streamu 2, no i business as usual
z Rosją, czyli z zakupów rosyjskiego gazu. I sądzę, że ta przedwczesna, nerwowa reakcja, a nerwowo zareagował między innymi przewodniczący AfD Chrupalla, ona spowodowała, że establishment rządzący musiał się zastanowić nad tym, czy dołączyć się do krytycznego głosu AfD. A ponieważ w Niemczech panuje polityka tak zwanej zapory ogniowej wobec AfD, to znaczy, że jak AfD mówi tak, to trzeba mówić nie. I niezależnie od tego, w jakiej sprawie, to przynajmniej jak na razie te oficjalne reakcje są bardzo spokojne, i oznaczają przyjęcie do wiadomości polskich decyzji. Zobaczymy, co będzie się działo w najbliższych tygodniach i w najbliższych tygodniach, jakie będą nieoficjalne ruchy rządu federalnego, bo na to musimy poczekać. One wcale nie muszą być takie spokojne w zależności od tego, jak będą reagowali, co rząd federalny będzie czynił, będziemy mogli przypuszczać, będziemy mogli zrozumieć przyszłą politykę energetyczną rządu federalnego, jak również politykę wobec Rosji. Ja przyznam, przeczytałem dosyć sporo komentarzy właśnie polityków i sympatyków AfD na Twitterze, znaczy na X-ie, dawnym Twitterze, zwłaszcza pod wpisem Donalda Tuska, polskiego premiera, który tak bardzo jednoznacznie powiedział, ta sprawa, to zamyka sprawę, ten wyrok sądu. I tam muszę powiedzieć, te wypowiedzi wielu tych AfD-owców były bardzo, bardzo nieprzyjemne i bardzo takie aż ciarki przechodziły, z takim oczywiście spojrzeniem bardzo z góry na Polskę, jak ci Polacy znowu śmią coś tam robić, to z ich strony oczywiście mogliśmy się tego spodziewać, takiego działania wbrew wspierającego terroryzm i tak dalej, bo bardzo to były wymowne głosy, ale tak jak powiedziałeś, to rząd zareagował w inny sposób. Pytanie, na ile te głosy, to rozumiem, że nie znasz odpowiedzi na to pytanie, ale niemniej postawię, na ile one oddają nastrój, który jest w Niemczech wobec tego, bo tych głosów było jednak, to nie była sprawa, to nie jest tak, że ta sprawa przeszła niezauważona. Nie? Ta sprawa jest głośna, bo wywołuje bardzo duże emocje i kontrowersje wszędzie. I pytanie, na ile one oddają to, co tak naprawdę duża część Niemców myśli. Bo przypomnijmy, AfD, zwłaszcza pojawił się w niedzielę, kiedy rozmawiamy, bo nagrywamy tę rozmowę w niedzielę, pojawił się chyba dziś ten sondaż pokazujący, że AfD ma 3 punkty procentowe więcej niż CDU, jest tak naprawdę wyraźnie prowadzącą w rankingach ogólnonarodowych, tak, federalnych rankingach partią w Niemczech. Tak, już od kilku ładnych tygodni mamy trend wskazujący na to, że jeśli by odbyły się w Niemczech wybory, to zwycięską partią byłaby AfD i te badania w ostatnich 5-6 tygodni wskazują wyraźnie, że ta partia by wygrała. Ale na to pytanie, które zadałeś, ja sądzę, można dać i to nawet w miarę precyzyjną odpowiedź, bo w gruncie rzeczy tu chodzi o stosunek Niemców, klasy politycznej, społeczeństwa niemieckiego do Rosji, bo o to tutaj chodzi. Tak, oczywiście. Gdy mówimy Nord Stream, myślimy Rosja, prawda? I o tym musimy pamiętać. I tutaj sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, bo to nie jest tylko AfD. Nie da się tego wszystkiego prorosyjskości zrzucić tylko na barki AfD. My mieliśmy właśnie to szczęście, że jako pierwsza i najbardziej nerwowo zareagowała ta prorosyjska partia, jaką jest AfD, a nie inne. I skoro tak zareagowała AfD, to inne establishmentowe siły musiały mieć się na baczności, musiały się wstrzymać przed krytyką Polski. Ale Krzysztof, czy nie ma takiej obawy, że
jeśli rządzący uznają, a to taki jest głos ludu naszego niemieckiego, no to my też musimy jakoś zacząć zmieniać zdanie po to, żeby nie oddawać pola AfD. Znamy to No, bardzo ale dobrze z polskiej polityki, kiedy Jarosław właśnie Kaczyński, bojąc AfD się nie jest rozmaitych ostrych wypowiedzi z prawej strony, wyostrzał w wielu, wielu sprawach swoje stanowisko. Czy tutaj nie grozi nam to samo, że CDU pójdzie w tym kierunku? prorosyjskości można redukować do AfD. Jak mówiłem, tu AfD najbardziej medialnie to rozegrała, ale niezależnie od AfD w niemieckich partiach, w niemieckim społeczeństwie możemy odnotować bardzo silne tendencje prorosyjskie. Następną partią, i to taką właśnie chyba też antyestablishmentową, przynajmniej na razie jeszcze antyestablishmentową, bardzo prorosyjską jest sojusz Zary Wagenknecht, która może liczyć na 5-6% pewnie dzisiaj głosów. Pamiętajmy o silnym skrzydle prorosyjskim w samej SPD, czyli partii współrządzącej. I tutaj tu jest bardzo silna frakcja, nazwijmy ją frakcją lewicową, frakcją również związaną z utrzymującym nadal pewne wpływy tej partii Gerhardem Schröderem. Który To są wypowiedział ludzie... się też w ostatnich, też już po tym wyroku, że on się w ogóle protestami Polaków nie przejmował, że ich nie słucha, Tak, że nie miały dla tak niego więc znaczenia. jeśli idzie o współrządzącą partię, jaką jest SPD, to tam jest bardzo silne, dzisiaj lekko ukryte, ale takie skrzydło prorosyjskie, które aż pali się do tego, żeby powrócić do dealu z Rosją. No i wreszcie nie możemy zapominać o samej CDU, o samych chadekach, w której to partii wpływy rosyjskie no też muszą być bardzo silne, no bo to te kluczowe decyzje, na przykład decyzje o tym, że Niemcy będą uzależnione w przeszło 50% od dostaw rosyjskiego gazu, nie podejmował wcale Gerhard Schröder, tylko te decyzje kluczowe podejmowała Angela Merkel i duża część odpowiedzialności, a ja bym powiedział gro odpowiedzialności za to, co się działo po 2014 roku, spada na Merkel, a nie na Schrödera. Tak więc o tym A też Merkel musimy była pamiętać. szefową CDU. Krótko mówiąc, te tendencje prorosyjskie są w prawie każdej niemieckiej partii, no poza jedną partią, poza Zielonymi, tak, która jest zdecydowanie antyrosyjska i proukraińska, ale to jest partia naprawdę jak na warunki niemieckie wyjątkowa. Wszędzie, w każdej z głównych partii są mniej bądź bardziej silne skrzydła, które opowiadają się za współpracą z Rosją, no ale rzeczywiście AfD jest tutaj partią szczególną, bo chyba zwolenników współpracy, powrotu do współpracy z Rosją ma najwięcej. Zresztą może jeszcze jedna uwaga. No, główne partie niemieckie też niechętnie przyznają się dzisiaj do prorosyjskości, do chęci powrotu do robienia interesów z Rosją, bo media są antyrosyjskie. To też jest bardzo ważne. Jak mówiłem, że w partiach politycznych są bardzo silne skrzydła prorosyjskie, to jeśli idzie o media, o ten główny mainstream medialny, to tu mamy zdecydowanie postawę antyrosyjską. Tak więc ci, którzy są otwarci prorosyjscy, no muszą się też w pewnej mierze ukrywać. Tak więc to jest wszystko bardzo skomplikowane. I może jeszcze jedna uwaga. W samym rządzie federalnym nie ma moim zdaniem co do tego jasności, bo trzeba pamiętać, że jeszcze przed
wyborami, w programie wyborczym CDU w swoim programie wyborczym proponowało budowę i nadal przy tym obstaje 50 elektrowni gazowych, które będą tym backupem dla OZE. To jest absolutnie konieczne. To nadal do tego dąży minister gospodarki Katarina Rajsie z CDU. I tutaj, kiedy ja mówię, że to jest bardzo ważne, ten przyszły rozwój stosunku koalicji rządzącej do Rosji, no to myślę o tych planach, no bo wydaje się, że po wybudowaniu tych 50 elektrowni, no, nie będzie innej drogi jak sprowadzanie gazu z Rosji. No bo to jest pytanie, skąd taką ilość gazu Niemcy wezmą wówczas? Chciałem jeszcze porozmawiać chwilę o tym, jak może wyglądać w najbliższych latach polityka niemiecka wobec Rosji, ale też w związku z tym wobec Polski. Ale zanim o tym porozmawiamy, to obiecaliśmy też widzom, że porozmawiamy o samym tym procesie, który się toczył, no, który z naszego polskiego punktu widzenia był szokujący w ogóle, że Niemcy taki proces wszczęli, że prokuratura wszczęła takie śledztwo bardzo szeroko zakrojone. I opowiedz proszę o tym, jak w ogóle ten proces, to śledztwo wyglądało i skąd ono się w ogóle wzięło. No właśnie, bo my wiemy z doniesień między innymi prasowych, również z doniesień między innymi naszego wspólnego dobrego kolegi, wybitnego znawcy spraw niemieckich, dziennikarza Jerzego Haszczyńskiego, Pozdrawiamy, że ta sprawa trwa co najmniej półtora roku. Ja ze swej strony też wiem, że niemieccy dziennikarze już też półtora roku starali się namówić polskich dziennikarzy do takich wspólnych śledztw dziennikarskich, no, których celem byłoby wskazanie na winnego bądź współwinnego Polskę. No to jest dosyć szokujące jak dla mnie. I tak, to powiedz co, ciekawe, bo ja nic do mnie się nikt nie zwracał w tej sprawie. Co prawda ja nie jestem już, nie pracuję w mediach, nawet się nie uważam za dziennikarza, ale powiedz, co wiesz więcej na ten temat? Jakie to były redakcje, do jakich dziennikarzy się zwracali? A nie, no tego to ja nie mogę powiedzieć, no bo muszę chronić swoje źródła, ale no to jest akurat mało istotne, bo jaką naukę powinniśmy z tego wyciągać? Że to nie jest żaden, tak jak nam niektórzy przedstawiciele strony niemieckiej starają się nas do tego przekonać, no że to jest jakiś przypadek, że jakiś urzędnik obudził się w środku nocy i pomyślał, o czym by tu zrobić śledztwo, tak. Tak, złożył wniosek, no i ten wniosek, ta biurokracja niemiecka, no wiecie jak to jest w Polsce, wiecie, ta niezależna prokuratura i niezależne sądy bezmyślna, tak? To tak, one są tak niezależne jak u nas przecież. Tak, albo jeszcze bardziej. Nawet jeszcze bardziej czasami. Bo są wybierani bezpośrednio przez polityków sędziowie, tak więc są jeszcze bardziej niezależni, niewątpliwie. O czym to świadczy? Że od 1,5–2 lat różne agendy państwa niemieckiego zainteresowane są no właśnie w znalezieniu winnych i wskazaniu na winnych wybuchu na Nord Streamie. No, co to może znaczyć? Po co to jest potrzebne? Ja sądzę, że są dwie przyczyny i wszystkie są związane z ewentualnym, potencjalnym uruchomieniem Nord Stream 2 i nowymi zakupami gazu właśnie pod te elektrownie gazowe. No bo po co byłoby się w tym grzebać? Sam temat przecież dla Niemców jest obarczony ogromnym ryzykiem politycznym, no bo przypomina nam, że o niechlubnej polityce wschodniej Niemiec, niechlubnej szczególnie w latach od roku 2008 do roku 2022, polityce, no, którą można określić w ten sposób, że Niemcy w jakimś sensie są współodpowiedzialne za to, co się stało za agresję na Ukrainę. W ten sposób są współodpowiedzialne, że
nie zrobiły wszystkiemu, żeby przeciwdziałać ewentualnym krokom agresywnym Rosji przeciwko Ukrainie, a wręcz przeciwnie, dokonując ogromnych zakupów gazu. Bo przypomnijmy, to trzeba liczyć w setki miliardów euro po 2014 roku. Po 2014 roku, kiedy Rosja anektowała Krym, my wiemy, wyliczono, że za same dostawy gazu ziemnego Niemcy zapłacili Rosjanom powyżej 100 miliardów euro. To są 100 miliardów euro, to w owym czasie były 2 roczne budżety obronne Rosji. Tego typu oskarżenia formułują dziennikarze niemieccy, bo tutaj, jeśli idzie właśnie o opinię niemiecką, o dziennikarzy niemieckich, polityków niemieckich, tutaj mamy ten podział. Ostatnio, na początku tego roku, ukazała się książka Doberta i Tillego, Nord Stream, zatytułowana Nord Stream, jak Niemcy finansowały, czy współfinansowały wojnę Putina. No i stąd mam właśnie te dane. Tak więc tu widzimy to ryzyko, na jakie niemieckie państwo się poważyło, ogromne ryzyko polityczne. No, czyli co musiało być po drugiej stronie? No, po drugiej stronie musiała być nadzieja na ten wielki deal i na powrót, no bo powiedzmy sobie szczerze, gospodarka niemiecka, dzisiaj głównym problemem gospodarki niemieckiej Jest energia. chyba najważniejszym tak naprawdę, to jest droga energia. Nie ma pomysłu, co zrobić, żeby zapewnić gospodarce niemieckiej tanią energię. I tu jednym z możliwych wyjść na dzisiaj wydaje się właśnie budowa energii, elektrowni gazowych i korzystanie z gazu, bo ten rząd Merca, nowy rząd, to jest rząd chadecko-socjaldemokratyczny, no potwierdził wyjście z atomu i w ogóle nie bierze pod uwagę możliwości powrotu do energii atomowej, która byłaby jakimś rozwiązaniem w tej sytuacji. Czyli krótko mówiąc, to gdy mówimy o tym Nord Streamie i mówimy o tym procesie, no to tak naprawdę musimy pamiętać o tym kontekście, który dotyczy przyszłości gospodarki niemieckiej, a od przyszłości gospodarki niemieckiej będzie zależeć również przyszłość obecnego establishmentu politycznego, który, jak już powiedzieliśmy, wskazując na bardzo dobre wyniki AfD, jest zagrożona. Mhm. Jeszcze o tym śledztwie. Na ile twoim zdaniem to była, nie wiem, grupy nacisku biznesowego, przedstawiciele jakiejś pośrednicy związani z tymi firmami, które bezpośrednio czy pośrednio mogły czerpać z tego zyski, a na ile to też była taka cicha zachęta ze strony niemieckiego rządu i pod adresem tych dziennikarzy i pod adresem prokuratury. No te elektrownie jeszcze nie są wybudowane, tak? To ja nie sądzę, żeby stało za tym jakieś konkretne lobby gospodarcze, które by grało na tak dalekie skutki, no bo to jest kwestia lat. Ja sądzę, że to jest część, przede wszystkim myślę tutaj o politykach, o części establishmentu politycznego, który nadal uważa, tak jak za czasów Schröder i za czasów Merkel, że jedynym wyjściem dla gospodarki niemieckiej jest oparcie się na rosyjskim gazie. To wcale nie wyparowało z głów niemieckich polityków po 2022 roku. Tym bardziej, że jeśli poczytamy niemieckie strategie energetyczne
no, to widzimy, no, że Niemcy nie mają tak naprawdę innego skutecznego pomysłu. Wodór jest pieśnią przyszłości, atomu nie będzie, no to co? No, nie ma innego wyjścia. Najlepszym tutaj źródłem energii jest gaz. Wojna wydaje się, przynajmniej niektórym, dobiega końca, no to co będzie stało na przeszkodzie, gdy skończy się wojna, żeby powrócić do tego dealu? Tym bardziej, że no wszyscy wiemy, że jeśli ta wojna skończy się teraz i skończy się za sprawą polityki Donalda Trumpa, to powrót do business as usual będzie jak najbardziej możliwy, bo Trump mówi wyraźnie i Rosjanie też wyraźnie od tego żądają, że zgodzi się na zdjęcie sankcji. A jak zgodzi się na zdjęcie sankcji, no to nie będzie już żadnego problemu. Trzeba będzie szybko odbudowywać Nord Stream i zacząć kupować gaz. A żeby odbudować Nord Stream, no trzeba jeszcze będzie jakby dokonać pewnego postępowania arbitrażowego, no bo pewne kontrakty zostały zerwane, no i trzeba będzie przed sądem porozumieć się, tak? A jednym z tych porozumień będą kary. No i teraz fakt, że Ukraińcy, tak? Ewentualny fakt, powiedzmy tak, prawdopodobieństwo, że to właśnie Ukraińcy tego dokonali, paradoksalnie może sprzyjać szybszemu porozumieniu niemiecko-rosyjskiemu. Tak naprawdę to jest również jeden z kluczowych argumentów, bo żeby Dobra, ale czy ty, Krzysztof, wrócić do współpracy gazowej, trzeba zamknąć sprawę Nord Stream, czyli trzeba wskazać, dlaczego zostały przerwane dostawy. Kropka. To tak, ale to tak formalnie, no to będzie trudno, ponieważ dzielny pan Wołodymyr, który mieszka w Polsce, który jak wiemy na pewno tego nie dokonał, ale ktoś inny, kto mógł tego dokonać, ten dzielny człowiek nie zostanie osądzony, no bo nie zostanie przekazany niemieckiemu aparatowi sprawiedliwości. Jak wiemy, też druga podejrzana osoba, która miała zostać przekazana przez Włochów, też nie zostanie przekazana. Włoski aparat sprawiedliwości w ostatniej chwili, w drugiej instancji zmienił decyzję w tej sprawie, więc trudno tu będzie, po pierwsze, jakby, żeby zapadł jakiś wyrok, a po drugie, no jednak opinia publiczna niemiecka, myślę, że duża część, no to jednak byłaby bardzo trudna do przeprowadzenia sprawa i w samych Niemczech, wobec niemieckiej opinii publicznej, mediów, ale też wobec innych partnerów europejskich. Nie wspominam tutaj też, znaczy nie tylko Polski. Z Niemcami nie byłoby to aż tak bardzo problematyczne. Pamiętajmy, że Niemcy ponoszą już od ładnych kilku lat ogromne ceny za prąd. W odróżnieniu od Polski rząd niemiecki refundował podwyżki przemysłowi, ale nie zwykłym Niemcom. Tak więc jeśli wytłumaczy się obywatelom, że co miesiąc będą mieli mniejszy rachunek za prąd, sądzę, że przymkną na to oko. To jest argument pieniężny, jak wiesz, jest argumentem bardzo istotnym. No tak, ale ci sami Niemcy nie z powodów ekonomicznych, tylko z powodów jakichś irracjonalnych, ideologicznych szaleństw zamknęli elektrownie atomowe, które im dostarczały stosunkowo niedrogiego paliwa. Tak, więc... no ale do powrotu do atomu, jak mówiliśmy, już nie będzie, a poza tym musimy pamiętać, że również za pośrednictwem polityków, ale to też to jest chyba kwestia też historyczna. W Niemczech wzbudzono irracjonalny lęk
przed atomem. I to już można traktować jako siłę wyższą. Natomiast gaz jest jak najbardziej bezpiecznym, uznawanym za bezpieczne paliwo. I tu jest akurat argument, można używać, no skoro wiemy, bo oni zdają sobie sprawę, że nie będzie atomu i nie chcemy atomu, no to już zgódźmy się na ten rosyjski gaz. Trudno. Zresztą ten rosyjski gaz prawdopodobnie będzie, jeśli to będzie na warunkach Trumpa, to będzie dostarczany prawdopodobnie przez konsorcjum, w którym będą Amerykanie. To nie będzie gaz gazpromowski, prawda? No albo nie tylko w każdym razie, ale znaczy to będzie gaz gazpromowski, tylko na końcu będzie dostarczany przez inne podmioty. Tak zresztą jeden z AfD-owców powiedział, że i dzisiaj kupujemy ten rosyjski gaz tylko od innych pośredników i w związku z tym za dużo wyższą cenę, dlatego i tak powinniśmy powrócić do tego. Dobrze, ale czy ty uważasz teraz według twojej analizy, to jest możliwe, żeby tak na poważnie, to, że są grupy, które tego by chciały, to nie mam wątpliwości. Natomiast czy twoim zdaniem to jest realne, żeby Niemcy wrócili do ciągnięcia bezpośrednio gazu od Rosji? Uważam, że tak. I to ja bym traktował w szerszym kontekście. Czy jest realny powrót do polityki strategicznej współpracy między Berlinem a Moskwą? Uważam, że jest. I to jest tylko kwestia czasu, no bo pewne emocje, o których właśnie przed chwilą mówiliśmy, związane z wojną, ze stanowiskiem antyrosyjskim mediów, one są obecne i dzisiaj byłoby trudno powrócić do business as usual, ale za rok, 2, 3 to jest jak najbardziej możliwe. I ja, analizując tak z perspektywy geopolitycznej, uważam, że to jest dla niemieckiej polityki wręcz konieczne, bo musimy patrzeć z perspektywy nie naszych interesów, nie naszym chcieństwem, tylko z perspektywy interesów niemieckich, z perspektywy tego, jak elity niemieckie rozumieją swoje własne interesy zagraniczne. No i dla Niemców niemiecka pozycja zależy w dużej mierze od właśnie skutecznej Ostpolitik. Bez wektora wschodniego polityka zagraniczna Niemiec skazana jest, można tak powiedzieć, na satelityzm bądź podrzędną pozycję wobec Stanów Zjednoczonych. Od lat 70. po to ten wektor wschodni ukierunkowany na Moskwę był rozwijany, że on dawał Berlinowi możliwość manewru wobec tego imperium, wobec tego silnego, wielkiego brata i dzięki temu ta polityka była podmiotowa. No, dobra polityka to jest taka polityka wielowariantowa, polityka wielowektorowa i to my uprawiamy taką politykę, nam się wydaje, a bez Moskwy polityka polska może sobie dać radę. No, ona zawsze będzie kulawa. I to akurat Niemcy dobrze rozumieją i no, moim zdaniem czekają tylko na ten moment, elity czekają na ten moment, kiedy to będzie możliwe, ale oczywiście one uwzględniają te straty, no nazwijmy to wizerunkowe i z tego względu wiedzą, że to nie jest możliwe do zrobienia z dnia na dzień, ale nie ulega moim zdaniem wątpliwości, że jeśli Stany Zjednoczone i inne mocarstwa zaczną normalizować stosunki z Moskwą, a w którymś momencie wojna się zakończy i dojdzie do takiej normalizacji, no to Niemcy w naturalny sposób będą w awangardzie postępu, że się tak wyrażę, no bo to jest w interesie, w takim twardo rozumianym interesie polityki niemieckiej i wtedy ten interes bierze górę nad sympatiami, nad poczuciem sprawiedliwości. No polityka międzynarodowa, pamiętajmy, to jest bardzo brutalna gra interesów. Jeśli elity niemieckie dostrzegą swój duży interes, to nie będą miały żadnej wątpliwości, żeby normalizować stosunki z Rosjanami. To porozmawiajmy w tym kontekście o relacjach polsko-niemieckich. Tak? Jak my możemy je budować, jak powinniśmy je budować, jak widzimy
zmiana rządu w Niemczech i zmiana rządu w Polsce wcale nie doprowadziły do jakiegoś przełomu, chociaż zdaje się w najbliższym czasie ma dojść do konsultacji rządowych polsko-niemieckich, które zostały odłożone, nie odbyły się za pierwszym razem, kiedy miały się odbyć. Wcale nie jest lepiej, pomimo tego, że rządzą partie sobie bliskie teoretycznie i politycy w miarę sobie bliscy w obu krajach, w każdym na poziomie rządowym. Te relacje nie układają się ciągle dobrze. Jak twoim zdaniem powinniśmy my budować relacje z Niemcami dzisiaj i jutro, i pojutrze? I jak powinniśmy podchodzić do AfD, które nie jest wykluczone, że w którymś z następnych niemieckich rządów będzie, a jeśli nie będzie wprost, to będzie pośrednio, tak? Bo nawet jeśli uda się utrzymać po następnych wyborach kordon wobec AfD, co wcale nie jest takie pewne, no to ich wpływ będzie duży. Wspomniany już Wolfgang Münchau w tym komentarzu sprzed kilku dni wskazywał na to, że ta sprawa Wołodymira Zet pokazuje bardzo poważne rozbieżności, czy nawet wręcz konflikt pomiędzy obydwoma rządami i on nawet mówił, że ten konflikt może rozsadzić procesy integracji europejskiej. Tak więc my jesteśmy w bardzo trudnym położeniu i te stosunki polsko-niemieckie są niewątpliwie, można mówić o tym, że one są napięte. No i no właśnie, gdzie leży, jak to Niemcy mówią, gdzie jest pies pogrzebany? Kto jest za to, po której stronie leży główna wina? No moim zdaniem sprawa Wołodymira Zet bardzo dokładnie to pokazuje. No bo co ona pokazuje? Jeszcze inaczej bardziej ogólnie spróbujmy ją zinterpretować. Ona bardzo wyraźnie pokazuje, że w polityce niemieckiej, w mediach niemieckich również, ale na pewno mniej, ale przede wszystkim w polityce niemieckiej jest bardzo silne skrzydło, które dąży w przyszłości do odbudowy stosunków z Rosją na warunkach podobnych do tych, jakie one były budowane za czasów Schrödera i czasów Merkel. Co to znaczy? To znaczy, że my jako partner dla Niemiec no nie jesteśmy tym głównym partnerem, że Moskwa jest ważniejsza dla Niemiec od Warszawy. I chociaż wymiana handlowa jest wielokrotnie wyższa pomiędzy Niemcami a Polską niż Niemcami i Rosją. No właśnie, to jest w ogóle coś jakaś aberracja kompletnie. Nie rozumiem prostej rzeczy. Tak. Ale pozwól, że będę kontynuował jednak tę myśl. I moim zdaniem po stronie polskiej również jest, po stronie polityki polskiej i to rządowej i opozycyjnej również jest tego świadomość. No i stąd jest ten kryzys. Ja nie wiem, czy będzie aż tak, jak mówił Wolfgang Münchau, to znaczy, że aż to będzie miało reperkusje dla procesów integracji europejskiej. Nie, ale na pewno nie pozwoli to na poprawę stosunków dwustronnych, bo te stosunki dwustronne, mówiłeś o konsultacjach, które mają się odbyć 1 grudnia tego roku. To są drugie konsultacje rządu Tuska, a pierwsze konsultacje rządu Merca z Polakami. Drugie konsultacje rządu Tuska, bo Tusk w lipcu ubiegłego roku spotkał się z rządem niemieckim w Warszawie, z kanclerzem Scholzem i te konsultacje też się nie udały, nie stanowiły przełomu, bo problemem były kwestie historyczne. No i te kwestie historyczne są po dziś dzień nierozwiązane. No i dochodzi do tego jeszcze problem przyszłości stosunków z Rosją, czyli lepiej moim zdaniem nie będzie. I po czyjej stronie jest wina? Ja czytam niektórych bardzo proniemieckich polskich komentatorów, którzy
mówią i zwalają na rząd Donalda Tuska, bo coraz częściej spotykam takie opinie, no ale to są opinie niesprawiedliwe. Ewidentnie piłeczka jest po stronie niemieckiej. To Niemcy nie chcą zamknąć spraw rozliczeń związanych z II wojną światową. A tam są takie rzeczy jak te odszkodowania dla żyjących ofiar II wojny światowej, polskich ofiar II wojny światowej, ofiar niemieckich. I tutaj w ogóle nic się nie dzieje, mimo ciągłych zapewnień strony niemieckiej. No, strona niemiecka zapewnia, że tak, i pracuje nad tym, ale najwyraźniej czeka, aż ci ludzie powymierają, no bo to są ludzie, którzy, przed którymi są ostatnie miesiące bądź lata życia. Tutaj nawet takiego podstawowego gestu strona niemiecka nie jest w stanie zrobić, a wobec innych kategorii ofiar niemieckich II wojny światowej te pewne gesty i pewne świadczenia są dokonywane. No i teraz dochodzi sprawa tego Wołodymira Z, i konflikt dotyczący przyszłych relacji z Rosją. Tak więc to też nie jest przecież wina Polski, tak? Niewątpliwie w naszej perspektywie Nord Stream 2, i tylko nie tylko w naszej, ale każdych realnie myślących ekspertów, Nord Stream 2 był jedną z głównych przyczyn, które doprowadziły do agresji agresji Rosji na Ukrainę. Tak więc dzisiaj badanie tego i szukanie winnych i próby karania winnych, z naszej perspektywy są nie tylko niezrozumiałe, ale budzą irytację przedstawicieli rządu, premiera, myślę tu o jego wpisach na X-ie, czy ministra spraw zagranicznych. Tak więc co tu zrobić? To mówimy o partii, która była dużo bardziej życzliwie i otwarcie nastawiona wobec Niemiec niż dzisiejsza opozycja czy prezydent. No właśnie. Chociaż prezydent spotkał się z Merzem, jak wiesz, tak. Odbył oficjalną wizytę, został oficjalnie przyjęty po tym, jak Merz powiedział, że te wybory wygrała nie ta osoba, co trzeba. Swoją drogą, jak ty odebrałeś tę wizytę i to spotkanie Nawrockiego z Merzem? To była wizyta zapoznawczo-kurtuazyjna, tak więc to dobrze, że do niej doszło. Ale niewiele z niej wynikało. Bo z wizyt zapoznawczych niewiele wynika. Ale ja wrócę do tego rządu, tak? Bo nawet Wolfgang Mięsiał zwraca uwagę, że to jest najbardziej proniemiecki rząd. Skoro z najbardziej proniemieckim rządem obecny rząd niemiecki, czy Niemcy nie są w stanie się dogadać, to musi być wina po stronie niemieckiej. Pytanie twoje, co robić, bo to jest to pytanie słynne leninowskie, moim zdaniem jest bardzo proste. Piłka nie leży po naszej stronie, tylko po stronie niemieckiej i Niemcy powinni zacząć myśleć i traktować Polskę bardziej partnersko, chociażby ze względu na tą ogromną wymianę dwustronną handlową i rolę, jaką Polska odgrywa w rozwoju i dla gospodarki niemieckiej. Widzi to również część prasy niemieckiej, niemieckich co jest nowym zjawiskiem, bo jeszcze niedawno tak nie było. Nie? To jest jakieś 10 lat temu tak nie pisano, tak jak dzisiaj o Polsce. Tak, bo to też jest charakterystyczne. Właśnie to powiem może tak, że ci dziennikarze, którzy szukali winnych wybuchu na Nord Streamie, nie są przychylni wobec Polski, są bliżej racji, reprezentują rację rządu niemieckiego, ale są też dziennikarze właśnie, którzy reprezentują w media antyrosyjskie, nazwijmy to tak, i ci dziennikarze mówią i zwracają uwagę rządowi niemieckiego, że czas jest jednak w czymś tej Polsce ustąpić, bo polityka zagraniczna to nie jest dyktat, tylko polityka zagraniczna to jest sztuka kompromisu i również ten silniejszy musi od czasu do czasu ustąpić słabszemu. A my widzimy, właśnie, że był rząd PiS-u, Niemcy nie byli w stanie zawrzeć kompromisu i mówili,
bo to był rząd PiS-u. To my z pisowcami, tymi nacjonalistami wstrętnymi kompromisów nie będziemy zawierali z zasady. No i od 2 lat mamy rząd, który jest na pewno kamienie przyjazny milowe, Niemcom. wypełniliśmy kamienie milowe, PiS został obalony. A tu nic. A tu Ciągle nic. niedobrze. Tak więc widzimy, że mentalnie to jest coś, problem w tej elicie niemieckiej, że ona mentalnie nie widzi możliwości kompromisu z Polską, a przecież to nie są ludzie, którzy na polityce się nie znają, bo w relacjach z innymi państwami potrafią zawierać kompromisy. No dobrze, a być może za jakiś czas będziemy wspominać te miłe rządy SPD czy CDU, bo będzie inny rząd zupełnie. AfD. Nie możemy tego wykluczyć. I pytanie jest następujące. To już takie pytanie publicystyczne, tak? Czy uważasz, że dzisiaj polscy politycy powinni rozmawiać z politykami AfD? Chociaż oni wygadują rzeczy bardzo bulwersujące na w wielu sprawach. Mówią, wypowiadają, stawiają niektóre tezy, które stoją wprost, godzą w polski interes narodowy, ale nie we wszystkich sprawach. I też są różni ludzie w AfD. Czy nie powinniśmy zachować się po prostu bardzo na zimno i nieemocjonalnie i nawiązywać kontakty z politykami z partii, która jest duża szansa, że będzie miała realny wpływ na władzę, a na pewno na nastrój, który jest w Niemczech? Ja jestem zwolennikiem starej, dobrej, klasycznej szkoły dyplomacji. Rozmawiamy ze wszystkimi tam, gdzie mówi się, gdzie mamy do czynienia z kwestią polskich interesów. I szczególnie z Niemcami powinniśmy wszystkimi rozmawiać, no bo to jest nasz najważniejszy sąsiad, największy, mamy z nim najbardziej rozwinięte interesy gospodarcze i powinniśmy rozmawiać i z AfD, ale również powinniśmy rozmawiać z Die Linke, tak? tymi bardziej na lewo, bo my też o nich zapominamy. A na przykład w Die Linke jest moim zdaniem bardzo duży potencjał, bo ona jest, jeśli idzie o te kwestie, nazwijmy te takie polityczno-historyczne, ona jest najbliższa nam, tak samo jak i Zieloni są bardzo bliscy nam, jeśli idzie o stosunek do Rosji. Tak więc z każdej z tych partii możemy coś znaleźć. Teraz AfD. Z AfD musimy rozmawiać koniecznie, no bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że to są badania opinii publicznej sprzed 2 dni, że dzisiaj gotowi są na AfD gotowe zgłosować 27% Niemców, czyli co 4. Niemiec, że jest to główna partia polityczna, no to trzeba rozmawiać, ale ja nie mówię, bo my myślimy, że rozmowa ona od razu powoduje, że wchodzimy w jakieś sojusze. Nie, tak, to nie jest zdrada. konieczne. Rozmawianie z kimś jest zdradą. Tak, bo to wtedy od razu zdrada i Boże Święty. Rozmawiamy po to, żeby wiedzieć, żeby mieć wiedzę o największej partii politycznej w Niemczech, bo jeśli nie mamy wiedzy, to jak będziemy robili tę politykę? No tego się nie da. Nie możemy też moim zdaniem patrzeć na AfD przez pryzmat walki niemieckiego establishmentu z AfD, czyli też przez ten pryzmat wewnętrzny, tak? No bo to nie jest nasza sprawa, że ten establishment chce AfD wyeliminować, bo nie wie, jak z nią wygrać w normalnych, demokratycznych wyborach. Tym w ogóle nie powinniśmy się przejmować. Powinniśmy z nimi rozmawiać, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy, ale również z innego powodu. AfD nie jest partią taką, która miałaby jeden program, jednego wodza. To nie jest tak ein Reich, ein Führer, tak jak to było kiedyś. Tak jak się nam to nieraz kojarzy. To jest partia programowo synkretyczna. Tam są różne skrzydła.
Są ludzie, z którymi możemy, moim zdaniem, rozmawiać bez żadnych problemów, jak chociażby ten organizator tego wystąpienia pana profesora Nowaka w Bundestagu, pan Fremming, no ale też jest skrzydło, które natychmiast skrytykowało Fremminga, że on tutaj daje pole i daje możliwość wypowiedzenia się bezczelnym polskim nacjonalistom, czyli to skrzydło takie brunatnawe Jörga Hockego z Turyngii. Tak więc to nie powinniśmy też traktować AfD jako jednolitej partii z jednolitym przywódcem i z jednolitym programem, bo tam też są siły, które no, chciałyby jakiejś tam współpracy z polską prawicą. Tam są siły konserwatywne, takie konserwatywno-nacjonalistyczne, są siły brunatne, są siły libertariańskie, antyeuropejskie. No można powiedzieć tak, jeśli idzie o prawicę, to tak do wyboru, do koloru i w pewnych momentach pewnie z nimi można byłoby współpracować. No ale trzeba pamiętać, że no, niestety, tak, ona jest jednolicie, znaczy może nie jednolicie, to jest za dużo powiedziane, to skrzydło pronatowskie, euroatlantyckie jest na pewno o wiele słabsze niż skrzydło prorosyjskie, no ale dobry polityk to właśnie by grał na taką współpracę z tymi proatlantystami i staralibyśmy się ich wzmacniać, bo to jest w naszym interesie, tak, żeby te siły proatlantyckie były silne i żeby były silniejsze na przykład w AfD. To jest taki przykład, gdzie można było grać i robić politykę zgodną z interesami państwa polskiego. Ale to jest to minimum, co trzeba zrobić. No, trzeba mieć kontakty i trzeba mieć tę minimalną wiedzę o tej partii i nie ma sensu za niemieckim establishmentem prowadzić politykę zapory ogniowej, bo no niestety, ale AfD już jest zbyt silna. Mhm. Na koniec wróćmy jeszcze do do tego głównego tematu naszej rozmowy, czyli tego śledztwa, tak? Twoim zdaniem, znając na tyle kulisy tego śledztwa, na ile je znasz, jakby co z niego przede wszystkim wynika i na co powinniśmy zwrócić uwagę i czy to śledztwo jeszcze będzie się toczyć i czy ma szansę dojść do jakiegoś, tam mogą jakieś wyroki zapaść, czy nawet być postawione zarzuty, no bo na razie nie zostały formalnie postawione zarzuty, bo podejrzani nie są dostępni. Powiedziałem, komentując to jeden z wniosków, że to śledztwo świadczy o tym, że w Niemczech, że w strukturach państwa niemieckiego, biurokracji, polityki są bardzo silne siły prorosyjskie. Ale jest jeszcze drugie dno, druga strona tego medalu. Dlaczego ci ludzie teraz podnoszą głowę, bo ja bym to tak tłumaczył to, że właśnie te siły prorosyjskie podniosły głowę. A to dlatego, że państwo niemieckie nie robi nic, a robi naprawdę albo robi bardzo mało, albo bardzo niewiele, żeby wyjaśnić politykę niemiecką z lat 2007, 2008, 2022, w której jest masę skandali. Przypomnijmy, rząd Mecklenburgii i Pomorza Przedniego pod kierownictwem pani Manueli Schwesig, ona nadal jest premierem tego landu, stworzył wraz z Gazpromem fundację, której celem miało być dokończenie budowy Nord Streamu 2 mimo amerykańskich sankcji i to ta fundacja robiła. No i nagle, gdy starano się tę sprawę wyjaśnić, to dokumenty dotyczące tej fundacji, dokumenty finansowe dotyczące tej fundacji spłonęły, tak? Żyjemy w wieku, gdzie wszystko jest zdigitalizowane, a dokumenty płoną i nie ma śladów.
to jest bardzo ważny moment, ponieważ oni środowiska prorosyjskie podnoszą głowę, bo państwo niemieckie nie jest zainteresowane znalezieniem i wytłumaczeniem, moim zdaniem bardzo często patologicznych, a pewno i złodziejskich jakichś interesów, które były robione z Rosjanami, no bo przecież ta fundacja w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, to tylko wierzchołek góry lodowej. No nie ma wątpliwości, że duża część klasy politycznej niemieckiej była przychylna wobec Rosji, no bo Rosja, znamy metody rosyjskie, a te metody polegają również na przekupstwie. Tego rodzaju przekupstwem była ta fundacja. No i nagle jak giną dokumenty finansowe, to nie wiemy, kto dostał pieniądze i za co. Nie wyjaśniono właśnie tych ciemnych związków polityków niemieckich z Rosjanami. Nie ma poważnie działających komisji śledczych, czyli sprawa ukręcany jest łeb, czyli współpracować z Rosją, mimo znajomości ich bandyckich metod, można bezkarnie. No i widzimy dzisiaj tego efekty. I tu akurat my i opinia publiczna Europy powinna domagać się od Niemców, naszych partnerów, naszych sojuszników w NATO i głównych partnerów w Unii Europejskiej, żeby rozliczyły się ze współpracy z państwem, które dzisiaj za jeden z głównych celów stawia sobie zniszczenie Zachodu, czyli NATO i Unii Europejskiej. No niech Niemcy do diabła ciężkiego się na coś zdecydują. Nie można służyć Bogu i mamonie. Można, jak widać. Ale dobrze, a czy śledztwo twoim zdaniem ono będzie się toczyć i może się czymś zakończyć poza umorzeniem? No nie mamy jak na razie tych dwóch. Sąd włoski wstrzymał procedurę. Ja rozumiem wyrok sądu polskiego jako zamykający sprawę. Nie oddamy Wołodymira Rzet prokuraturze niemieckiej. Jak nie ma winnych, to nie ma sprawy, tak? Ta sprawa, wydaje mi się, że te odgłosy, które już były, są takim dzwonkiem alarmowym w Berlinie, że na razie ta sprawa musi przysnąć, bo Niemcy są świadomi, że to może wywołać reakcję łańcuchową i bardzo silnie negatywnie wpłynąć na ich wizerunek. No ale jak długo to będzie? Tutaj to będzie ta strzelba, jak to będzie jak ta strzelba w sztukach Czechowa. W ostatnim akcie ona prawdopodobnie wystrzeli. Ale kiedy będzie ten ostatni akt? No tego nie wiemy. Krzysztof Rak, bardzo serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu. Czekam na Wasze komentarze. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego, bo dzięki Wam te programy mogę robić 5 razy w tygodniu. Jeszcze codziennie rano od poniedziałku do piątku możecie słuchać Układu Porannego z 6 najważniejszymi, pogłębionymi analizami dotyczącymi wydarzeń z poprzedniego dnia, więc zachęcam. Link do Patronite znajdziecie pod nagraniem. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.